Jest 6 rano, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy śpią, ale ja nie śpię. Dlaczego, zapytacie? Otóż dlatego, że dziś wybieramy się do Senegalu. Jesteśmy teraz w porcie nad rzeką, takim dużym porcie nad rzeką Gambia, a to dlatego, że już tu po lewej stronie jest wyjście na Ocean Atlantycki. Dlatego jak widzicie, mimo że to jest przeprawa przez rzekę, to bardzo duże statki. Tutaj możemy widzieć takie duże transportowce. Na tą przeprawę promową troszeczkę nam przyjdzie poczekać. Jest już 8, także 2 godziny za nami całego transportu, a jeszcze z godzinkę będziemy czekać. Potem nadal wysiądziemy jeszcze w Gambii. Chwilę później będziemy jechać na granicę z Senegalem, którą będziemy przekraczać. Kilka może informacji praktycznych na temat na przykład takich rzeczy jak szczepienia w Afryce. Dobry moment, żeby o tym wspomnieć, bo żeby przejść granicę z Senegalem, należy mieć tak zwaną żółtą książeczkę ze szczepieniami. I szczepienie główne w tej książeczce to jest szczepienie na żółtą febrę. Obecnie wykonuje się je już tylko raz w życiu i w sumie warto je mieć. Aczkolwiek, jeśli ktoś go nie ma, a się tu wybrał i chciałby do Senegalu pojechać, no to jest jakiś tutaj cheat code, że wystarczy jakieś 10 euro wsunąć i podobno ta książeczka nie jest potrzebna. Ja swoją zorganizowałem, no bo jednak ze względów takich praktycznych, no sporo podróży i wiem, że też w Ameryce Południowej na przykład też jest wymagana. Z Polski nie jest, dlatego że Polska nie jest krajem, w którym ta żółta febra jest powszechna. Ale przeprawiając się z Gambii, która jest takim krajem, do Senegalu już taką żółtą książeczkę mieć należy. Co do samej Gambii, też moja pani lekarz medycyny podróży powiedziała, że muszę się zaszczepić na meningokoki. Zrobiłem to, nikt tych szczepień na wjeździe do Gambii nie sprawdzał, więc jakby też z moich doświadczeń nie jest potrzebna ta książeczka, żeby się do Gambii dostać i to szczepienie na meningokoki. Więc tyle. Jeśli chodzi o waluty, które warto tutaj przywieźć ze sobą, to zdecydowanie bardziej euro. Wyczytałem gdzieś, że dolary, wziąłem dolary, ale wszyscy tutaj operują na euro, które się wymienia też na lokalną walutę dalasi. I 100 dalasi to jest jakieś 5 zł. Tak to wygląda. No i dobra, tyle takich może małych ciekawostek, a teraz dalej czekamy na prom. Trwało to wieki, ale w końcu dotarliśmy. Jesteśmy na terenie Parku Narodowego Fatala, czyli takie miejsce, gdzie założono po to, żeby odtwarzać gatunek antylopy eland, czyli, że tak powiem, placówka powstała z bardzo czystych intencji odtworzenia gatunku, co zresztą się udało. Założycielami jest 2 panów, chyba Anglików, i oni najpierw chcieli przenieść te antylopy, żeby je otworzyć w RPA, tam już mieli taki park, ale to się nie udało, więc stwierdzili, że spróbują w Senegalu, bo senegalskie władze się nie zgodziły na transport tych antylop, więc stwierdzili, że skoro Mahomet do góry, to góra do Mahometa i tak dalej, czy tam na odwrót. I wykupili kawałek ziemi w Senegalu przy granicy właśnie z Gambią, czyli tu, gdzie się znajdujemy, i tutaj odtwarzali ten gatunek. No i teraz jeszcze są tu inne zwierzątka, co prawda, no właśnie o tych średnio etycznych wątkach chcę powiedzieć, że no, słyszałem, że właśnie dokarmiane tu są te zwierzęta po to, żeby się gdzieś tam gnieździć, tam gdzie właśnie turyści jadą, jest taka troszeczkę cepelia pod turystów, nieprawdziwe safari.
No ale załóżmy, że jakaś korzyść z tego będzie. Plus druga bardzo komercyjna sprawa, czyli spacer z lwami też. W teorii coś dobrego, bo niby to są uratowane 2 lwy od gdzieś tam matki, no nie, że po prostu sieroty lwy. W praktyce no nigdy nie wiadomo jak to wygląda i czym są, że tak powiem, szprycowane te lwy, żeby sobie tak grzecznie przy turystach chodzić. Jeszcze jeden aspekt jest tych lwów, że podobno się je trzyma tylko do 2 roku życia, bo później im się gdzieś tam włączają instynkty i teoretycznie są wypuszczane do natury. No ale też mi ktoś tu tak powiedział, że ciekawe czy do natury, czy pod strzelbę tego, kto po prostu zapłaci ileś tam tysięcy dolców za takie trofeum na ścianie, więc no średnia historia, na pewno nie jest to nic tak czystego jak Park Krugera. Ja też troszeczkę za późno się o tym dowiedziałem, żeby już reagować. Trzymajmy się tej wersji, że jednak intencje były czyste i że tak powiem i safari jest spoko, ale każdemu zostawiam do oceny. No dobra, to zobaczmy co tu jest. Safari zakończone, jak widzieliście całkiem sporo zwierzyny, ale na niedużym terenie, no i gdzieś tam widać, że to troszkę takie powiedzmy zoo na otwartym terytorium, bardziej niż takie prawdziwe dzikie safari jak na przykład w Kruger Parku, ale i tak nie uważam, żeby to był czas stracony, bardzo fajnie, jak ktoś lubi zwierzątka, tutaj mi się żadna krzywda nie dzieje, to jest rezerwat, żyją sobie gdzieś tam z dużą przestrzenią na względnej wolności, plus tak jak mówiłem o tej antylopie eland, też ta placówka służy temu, żeby na przykład odradzać takie gatunki jak ta antylopa, więc spoko. Później już ta druga bardziej do zakwestionowania rzecz, czyli ten spacer z lwami. No tu niestety pod tym się podpisać nie mogę i trochę żałuję, że jakby brałem w tym udział, więc nie będę się dzielił żadnymi specjalnymi materiałami z tego. Tu typowo taka no tresurka, kije i w ogóle nic ciekawego dla tych lwów na pewno. Też trochę ściema z tymi 2-letnimi lwami, bo te jak nam powiedzieli miały lat 9, a żyją po kilkanaście, więc że tak powiem no cyrk, tresura dla turystów i nic ciekawego. Niestety. No i tyle. Żegnamy się z Senegalem. Pokażę Wam jeszcze jakieś przebiteczki może z drogi powrotnej. Na pewno też będziemy celować w ten sam prom i tą samą przeprawę. Więc nie wiem ile to czasu potrwa, na pewno długo. To był długi dzień, słońce miało ostro przypiekło. Ale to tyle z Senegalu. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, rozważcie zostawienie suba, lajka, komentarza, jakiś ślad po sobie. To pomoże mi w rozwoju kanału. I jak zawsze do zobaczenia.